Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Wnuk i mam przyjemność poprowadzić studio festiwalowe festiwalu Immersion VR AR Festival. Jest ze mną pani Anna Sokołowska, dyrektor Centralnego Domu Technologii. Dzień dobry pani dyrektor. Dziękujemy za ugoszczenie festiwalu. Piękne miejsce, dużo ciekawych aranżacji, ale proszę powiedzieć trochę, czy projekt festiwalu, czy w ogóle tematyka festiwalu wpisuje się w to, co robicie na co dzień w ciągu roku? Dzień dobry, dziękuję za miłe słowa. Oczywiście ja, tak jak wspomniałam na otwarciu, nie wyobrażam sobie lepszego miejsca na otwarcie pierwszej edycji festiwalu, z tego względu, że my o sobie, i tak też zresztą o nas mówią, że jesteśmy miejscem, w którym technologia, biznes i edukacja się łączą. Taka jest misja Centralnego Domu Technologii no staramy się ją jak najpełniej realizować. A co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, że prowadzimy własne działania edukacyjne, ale jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby te działania edukacyjne uzupełniać o kontakt z praktyką, czyli z firmami technologicznymi, z innowatorami, z naukowcami, ale też z artystami, bo tak naprawdę nauka, edukacja nie jest pojęciem oderwanym, tak? To jest życie i my chcemy tą edukację prowadzić w takim pełnym ekosystemie, w jakim ona powinna funkcjonować, czyli edukacja służy temu, powinna służyć temu, żeby kształtować innowatorów, żeby wspierać kreatywność i co za tym idzie też podążać za tym codziennym życiem, w którym jest coraz więcej technologii. Dlatego według nas to się wszystko pięknie łączy, edukacja, kreatywność, biznes, innowacje, technologie, sztuka i znów wracamy po prostu do społeczeństwa, które dzięki temu lepiej się odnajduje w tej rzeczywistości, która jest pełna nowych wyzwań. Dziękuję serdecznie. A pytanie, nie mogę nie zadać pytania o samą technologię VR, AR. Czy działacie Państwo, czy z punktu widzenia Centralnego Domu Technologii takie rozwiązania w Waszych działaniach mają miejsce, wpisują się w projekty najbliższe? Absolutnie. My prowadzimy nowoczesną edukację. To znaczy kształcimy dzieci, młodzież, nauczycieli, ale także seniorów, korzystając z najnowszej wiedzy, z najnowszych technologii. Przy czym dla nas technologie nie są, są tak w zasadzie narzędziem, nie są celem samym w sobie, ale jak najbardziej zdajemy sobie sprawę z tego, jak pomagają. Edukacja młodych ludzi, którą prowadzimy w formie warsztatów, kursów, ale też ucząc nauczycieli, jak uczyć młodych ludzi, to jest edukacja prowadzona w metodyce STEAM, czyli opierająca się na pracy projektowej, uwzględniająca elementy science, technology, engineering, arts and math. I tak jak korzystamy z technologii w postaci robotów edukacyjnych, komputerów, różnorodnych aplikacji, płytek Microbit, platform Arduino, tego jest mnóstwo i szczerze mówiąc nie jestem w stanie wszystkiego wymienić, to VR też jest jedną z takich technologii, która pozwala lepiej, bardziej angażująco wejść w problematykę wielu aspektów. Ja też jestem ogromną fanką projektu, który Fundacja Wirtualne Horyzonty robi, czyli takiej też edukacji społecznej, tak? że jakby technologia nie musi służyć tylko nauce technologii, ale tak naprawdę pomaga w bardzo wielu aspektach i mam nadzieję, że taki projekt społeczny też u nas zagości. A to z tego względu, że my jesteśmy bardzo otwarci. My też w swoich działaniach, zwłaszcza skierowanych do nauczycieli, edukatorów, dyrektorów szkół, pokazujemy różne rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane przez odbiorców w całej Polsce.
Zresztą też warto powiedzieć o projekcie, który realizowała Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju. W czasie pandemii realizowany był projekt Virtual Dream, czyli wspieranie osób, które były hospitalizowane, osób starszych poprzez po prostu takie seanse VR-owe, dzięki czemu no, bardzo wspierało to ich takie samopoczucie psychiczne. To zresztą jest projekt, który został bardzo doceniony no i myślę, że na pewno jest wart rozwijania. Bardzo dziękuję. Wszystkich zapraszam do odwiedzenia oczywiście strony internetowej Centralnego Domu Technologii, żeby zobaczyć, jak wyglądają na co dzień działania. Oczywiście zapraszamy też na festiwal. Tak, a ja chciałabym tylko dodać, że zapraszamy na stronę, ale też zapraszamy do nas, bo to chyba, co jest najważniejsze, co chciałabym tutaj dzisiaj powiedzieć, to to, że my te technologie tutaj mamy. Mamy okulary VR, z których korzystamy, mamy stanowisko do też pracy w rozszerzonej rzeczywistości. W związku z tym zarówno młodzież, grupy szkolne, nauczycieli, edukatorów, ale też biznes. Zapraszamy po to, że można tutaj przyjść i te technologie wypróbować wspólnie z naszymi edukatorami, porozmawiać, dowiedzieć się, który z elementów najbardziej spełnia oczekiwania edukacyjne. Nic tylko zatem zaprosić. Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie i oczywiście jutro, czyli w sobotę, zapraszamy na dzień pokazów filmowych tutaj do Warszawy i tylko pozostaje zaprosić. A Pani dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.